Cześć! Dzisiaj przygotowałam dla Was zestawienie najpopularniejszych kremów CC i BB. Lato w zasadzie depcze nam już na kalendarzu, upały już w zasadzie też się zrobiły. Często w te cieplejsze dni rezygnujemy z ciężkich podkładów na rzecz czegoś lżejszego, wybieramy minerały i właśnie kremy, które nie tylko nawilżą naszą skórę i ją właściwie odżywią, ale też zapewnią nam delikatne krycie. I tak rozpocznę może od kremów CC, kremy CC, czyli Color Correcting Cream. Idzie sobie przy okazji język połamać. Ostatnio stały się bardzo popularne, zresztą nic dziwnego, ponieważ oprócz tych podstawowych właściwości pielęgnacyjnych zapewniają nam jeszcze ładny, delikatny efekt na skórze. Produkt, którego być może już spotkałyście, popularna marka Bourjois i produkt z serii 1, 2, 3 Perfect. Z tej serii mamy również zwykły podkład, korektory, ale kremy CC Cream cieszą się ogromną popularnością. Mamy kilka, bodajże 4 zestawienia kolorystyczne. To, co charakteryzuje ogólnie tą serię 1, 2, 3 Perfect, to jest zawartość 3 co najmniej pigmentów. Pigment brzoskwiniowy, który odpowiedzialny jest za niwelowanie jakichś ciemnych przebarwień, sińców też pod oczami. Pigment zielony, który wiadomo niweluje jakieś zaczerwienienia. Pigment biały, który właśnie jeśli macie już jakieś przebarwienia posłoneczne, ciemniejsze plamy, skóra ogólnie jest nieujednolicona, no to ten biały pigment to oczywiście Wam uczyni. Co tu jest napisane? Łączy pielęgnacyjne działanie kremu z ujednolicającymi właściwościami podkładu. Zawiera pigmenty korygujące, o których Wam już wspomniałam, wygładza, rozświetla skórę, nawilża do 24 godzin. Tak wygląda oryginalna tubka, bardzo zgrabne opakowanie, praktycznie wszędzie nam się wmieści, włącznie w małych poręcznych kosmetyczkach. No a poza tym wyciskane opakowanie sprawia, że użyjecie w zasadzie do samego końca. Moje 2 ulubione kolory, 31 oraz 32. Jeśli chodzi o kolorystykę, ona nie jest dokładnie do końca analogiczna do podkładów, które już pewnie dobrze znacie, od Bourjois, czyli załóżmy Healthy Mix. Ten 31, najjaśniejszy odcień, no wcale nie jest aż taki blady. Zaraz go Wam rozetrę na dłoni. Jeśli chodzi o krycie. Krycie jest naprawdę przyzwoite, chociaż kremy CC czy BB no, nigdy nie są ciężkimi podkładami, także ich stopień krycia nigdy nie jest zawyżony, ale określiłabym go jako średnie krycie. Myślę, że jest to bardzo przyzwoity kosmetyk. Jeśli chodzi o kolorystykę 31, taka wymieszana, delikatna brzoskwinia z pigmentem żółtym, ale różu w nim nie widzę, także większość Was będzie uradowana. Odcień 32 przypadł mi znacznie bardziej do gustu. To są 2 najjaśniejsze odcienie. To jest tutaj 32, gdzie zapewne już z daleka widzicie dominujący pigment żółto-zielony, taka typowa fajna oliwka. W zasadzie połączenie tych 2 odcieni najjaśniejszych, 31-32, tworzy bardzo ciekawe kombo. To sam Color Correcting Cream z Bourjois. Polecam, bardzo dobre jakościowo. Kolejny produkt marki Lumene, którą też pokazywałam na początku. Lumene to jest fińska marka, która jest znana z kosmetyków bardzo dobrych jakościowo, a przede wszystkim, które nie tylko mają za zadanie kolorówkowe, czyli nie tylko koloryzują, ale ogólnie wszystkie produkty są pielęgnacyjne. Lumene bardzo dba o to, żeby składniki były naprawdę ze sprawdzonych źródeł, żeby były w najwyższej jakości, niejednokrotnie rezygnują z parabenów, z jakichś zapachów, także jeśli zwracacie uwagę na skład, to na pewno musicie zaznajomić się z tą marką. Produkt Color Correcting Cream jako reklamowany jest i ogólnie tutaj określany jako średnie krycie dla wszystkich typów skóry. Zawiera filtr 20 i jest ogólnie jako takie kombo 6 w jednym. Nie wspomniałam, że Bourjois ma 15. To jest ogólnie bardzo ważny filtr, szczególnie teraz na lato. 15, w Lumene trochę wyższy, 20. Dla mnie to mimo wszystko jest jeszcze za mało. Ja potrzebuję 50, no ale 20 no jest już przyzwoite, powiedzmy.
To, co zawiera w sobie Lumena, to jest między innymi odmładzający olej z nasion arktycznej borówki, brusznicy, ujednolica on koloryt, to ogólnie produkt, który jest określany jako hybryda wśród podkładów, no, zawiera cechy podkładu, bazy i korektora. To myślę, że jest dla wszystkich tutaj w miarę jasne. Nie podkreśla linii mimicznych, nie niweluje niedoskonałości. Możecie go właśnie stosować w wszelaki sposób i zapewnia młodzieńcze rozświetlenie. Jeśli chodzi o kolorystykę, odcień medium jest taki, bym powiedziała, średni, jak to nazwa wskazuje. Nieroztarty produkt, tak się prezentuje. Po roztarciu, to co jest też ważne, produkt ten delikatny ma tendencję do matowienia, także jeśli macie problemy właśnie z przetłuszczaniem się cery, czy też raczej macie cerę mieszaną, to myślę, że ta Lumena Was na pewno pod tym kątem nie rozczaruje, fajnie szybko zastyga na skórze. Jeśli chodzi o odcień light, na pewno też Wam się spodoba, bo jest jasny, ma w sobie pigment żółty, czyli to, co lubimy najbardziej. O, 01, czyli light, to jest coś dla mnie. Spójrzcie, jak fajnie się prezentuje. Zresztą jak będziecie chciały, to zrobię Wam test na żywo. No i tak jak wspomniałam, dosyć szybko zastyga, a to krycie też jest całkiem przyjemne. Kolejny produkt. Przechodzimy już na BB. Z Gosha BB Cream, też określane jako all-in-one, czyli wszystko w jednym. Foundation, primer i moisturizer, czyli zarówno nawilżymy skórę, możemy też zastosować jako bazę, no i oczywiście jako taki fajny, delikatny podkład, coś w sam raz na lato. SPF 15. Mógłby być wyższy, no tak jak ja już wspomniałam, patrzę zdecydowanie na te wyższe SPF-y i kolor. Kolor jest dosyć taki niepowtarzalny, tak bym go określiła. Jak widzicie, najjaśniejszy odcień to jest 01 Sand. Wydaje się być bardzo, bardzo, bardzo jasny. Poziom bym nawet określiła jako Revlon 110. I to jest odcień taki ziemisty. On w zasadzie niby ma w sobie trochę różu, ale to dosłownie delikatnie, bardziej właśnie no, ziemisty odcień, tak bym go określiła, bardzo neutralny. Ja zdecydowanie też mogłabym go sobie zastosować, tą jedynkę, także dla pokazania pokazuję, jest bardzo jasny. Kolejny produkt, jeden z tańszych w moim zestawieniu, nowość, jedna z ostatnich nowości od Golden Rose BB Cream Beauty Balm i słuchajcie, najwyższy SPF, bo aż 25. Dodatkowo mamy 6 kolorów aż do wyboru. No i oczywiście spośród tej szóstki największą ilość zawierają te ciemne podkłady. Największą ilość, wybaczcie. Co to chciałam powiedzieć o tym podkładzie, a raczej przeczytać. Kremowy balsam pieprzający, formuła wszystko w jednym, natychmiastowy, idealny wygląd skóry. To, co też piszecie o tym podkładzie kremie BB, że ma bardzo fajne krycie, że długo utrzymuje się na skórze, że czujecie i widzicie, że on faktycznie nawilża Waszą skórę. Zawiera również witaminę E o właściwościach przeciwutleniacza. Co to istotne dla wielu z Was, nie zawiera oleju ani parabenów. Kolory. Pokażę Wam tylko najjaśniejsze, abyście miały ogólnie takie rozeznanie, rekonesans. Zwał jak zwał, mówię już chyba po raz 10 dzisiaj, tak coś mi się tu, miałam ochotę na to określenie. Jedynka, 01. Odcień wcale nie taki jasny, a w dodatku brzoskwiniowy. Brzoskwiniową tutaj widzę ogromną, brzoskwinia, czy też nawet delikatny róż. Muszę ją sobie tu poprawić, żeby Wam pokazać. Kolor jakoś, no niestety nie dla mnie i wcale nie jest taki jasny, jakbym tutaj przypuszczała. Odcień numer 02. Widzicie tą tutaj ciapkę? To jest 02, która też jest brzoskwiniowa. No myślę, że na skórze będzie to całkiem inaczej na twarzy wyglądać. I trójka, jeden z moich faworytów, aczkolwiek najlepsze kolory wydaje mi się, że zaczynają się od czwórki. To jest trójka, która też w sobie zawiera taką intensywną brzoskwinię. No, ja niestety z tej serii dla siebie idealnego koloru nie znalazłam.
Skusiłabym się chyba na tą dwójkę, bo jedynka, tak jak wspomniałam, jakoś totalnie do mnie nie przemawia, ale produkt naprawdę jest godny polecenia. Słyszałam o nim wiele dobrego. Sama, przyznam się szczerze, nie używałam nie miałam go długo na twarzy, ale mam koleżanki w pracy, które naprawdę sobie go bardzo chwalą. Zresztą na mojej stronie ladymakeup.pl możecie poczytać troszeczkę więcej o tym produkcie, jest już kilka opinii. No i na sam koniec, jako że to jest top 5, jeśli chodzi o kremy BB i CC, coś takiego od polskiego producenta, Lirene Magic Makeup nawilżający krem zmieniający się w rozświetlający fluid. Tak się przedstawia oryginalne opakowanie. Ten krem jest już dosyć długo na rynku, nie wiem, rok, dwa, czas tak szybko leci, że w zasadzie tracę rachubę, ale ogólnie produkt jest naprawdę rewelacyjny. Jedyny minus, którego teraz cały czas szukałam, ponieważ chciałam ten minus skreślić, zrobić z niego plus, no ale niestety nie doszukałam się informacji o filtrze. Zresztą tyle lat, bo już długo stosuję ten kosmetyk, nie zwróciłam na to uwagi, po prostu automatycznie zawsze stosowałam krem jeszcze z wysokim filtrem, a szkoda, bo jakby to był filtr chociażby 30-20, myślę, że byłby to jeszcze ciekawszy produkt. Magic Makeup, to co jest w nim takiego magicznego, to, że chociaż ja akurat na dłoń, ale wydobywamy produkt biały, no po prostu jest krem, a jego magia polega na tym, że wraz z pocieraniem uwalniamy pigment, który jest zawarty w tym produkcie i w zasadzie poprzez rozcienanie wydobywamy tą moc tego produktu. Jak mniej rozetrzecie, to oczywiście będzie tego pigmentu troszeczkę mniej. Produkt fajnie rozświetla twarz. Krem bardzo ładnie pachnie, długo utrzymuje się na skórze i no naprawdę krycie ma rewelacyjne. Zresztą spójrzcie, to jest dosyć ciemny kolor, to jest dwójka naturalny, tak się przedstawia 0,2. Ja osobiście używam 0,1, czyli jeśli jesteście podobnie blade jak ja, to myślę, że ta jedynka też przypadnie Wam do gustu. Także na koniec no, bardzo dobry polski produkt Lirene. A jakbym chciała coś jeszcze Wam polecić poza tą piątką magiczną, to też warto zwrócić uwagę na ten produkt z Lireny również. BB Master Blur, matujący krem BB z kwasem hialuronowym. To tak już na ostatek, jeśli szukacie jakiegoś kremu BB, który właśnie miałby właściwości matujące, to zwróćcie na niego uwagę. Jedynka beżowy też jest bardzo ładnym kolorem, właśnie jasnym. Zresztą mogę Wam go pokazać, jeśli byłybyście ciekawe. Ale na dłoni aż tak fajnie nie będzie się przedstawiać, ponieważ nie będzie widać tego jego efektu kryjącego. Tak, w środku kryje się taka po prostu podstawowa tubka. Tu skrawek czystej skóry i tu znajduje się ten właśnie krem. Wydaje się, jakby miał małe właściwości kryjące, ale tak jak wspomniałam, zyskuje po nałożeniu na twarz i co najważniejsze, ma właśnie ten efekt matujący. I to by było na tyle. Magiczne top 5, jeśli chodzi o CC i BB Cream. Mam nadzieję, że film Wam się spodoba. Czekam na Wasze komentarze. Napiszcie, co używałyście, a może macie coś innego, godnego polecenia. Z chęcią przetestuję coś nowego. Lato się zbliża wielkimi krokami i trzeba się czymś fajnym posmarować. Lekkim, delikatnie kryjącym, ale nie zapychającym. Dziękuję serdecznie jeszcze raz za oglądanie. Zapraszam na stronę ladymakeup.pl, gdzie możecie znaleźć wszystkie te produkty. Do zobaczenia!